Dzień dobry, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Tym razem z najciekawszego, jednego z dwóch najciekawszych odcinków od Rynysy. Dlaczego najciekawszych? Otóż w tym i w następnym odcinku spotkamy trasę wokół Zalewu Szczecińskiego, a wraz z nią pozwiedzamy południowe krańce zalewu oraz rejon Cieśniny Piana, a to oznacza eksplorację terenów zdecydowanie odmiennych od wszystkich dotychczasowych klimatów od Rynysy. Tak więc dzisiaj zapraszam Was na wycieczkę, na której odwiedzimy plażę w Belin oraz Wickerminde. Przejedziemy szlakiem kolejki randowskiej oraz zawitamy do kameralnego Rytch. Do przejechania mamy około 45 km, ale jeżeli ktoś planuje wyruszyć z centrum Szczecina, to tych kilometrów zrobi się już 65. Więc idealnie na jednodniową, spokojną wycieczkę, a dla bardziej zaawansowanych jest to do zrobienia na zasadzie tam i z powrotem, lub też nawet na raz aż do Świnoujścia. Koneserzy zapewne machną wokół zalewu w ciągu doby. A tak na marginesie wokół zalewu, jeżeli kiedyś już jechaliście tą trasą i nie przypadł Wam do gustu odcinek Police-Nowe Warpno, a zwłaszcza Trzebież-Nowe Warpno, to Szczecin Głębokie, Blankensee-Rytch może być ciekawą alternatywą. Moim zdaniem zdecydowanie przede wszystkim bliższą natury. A jakie jest Wasze zdanie? Dajcie znać proszę w komentarzach. Wyruszyliśmy oczywiście z miejsca, gdzie zakończyliśmy ostatnio, czyli spod dawnej gospody w Blankensee. Tylko dzisiaj okoliczności meteo już są zgoła inne. Godzinę temu przestał padać deszcz w Szczecinie i według wszelakich prognoz bardzo krótkoterminowych powinniśmy jechać w stronę słońca. Chociaż jak na razie nic na to nie wskazuje. Chociaż może na upartego można powiedzieć, że gdzieś tam daleko już trochę się, jakby to powiedzieć, przejaśnia. Jedziemy już przez Park Krajobrazowy Zalewu Szczecińskiego i chociaż nie jest to pod Blankensee teren jakoś szczególnie wybitnie krajobrazowy, to ma na pewno jeden wielki atut, którego w wielu regionach brakuje. Panuje tu totalny spokój. Dodatkowo, tak jak narzekałem ostatnio na stan dróg powiatowych czy lokalnych, tam gdzie zabrakło drogi dla rowerów na trasie po Jezierze Zachodnich, tutaj zarówno pod względem jakości, jak i natężenia ruchu, czy ogólnego odbioru poczucia bezpieczeństwa, wrażeń z jazdy, nic mi właśnie tego odbioru drogi, odbioru otoczenia nie mąci. W Grünhof z lokalnej drogi wjeżdżamy na taką bardziej, jakby to powiedzieć, powiatową. I tu już za wsią mamy DDR-kę, drogę dla rowerów. Może się nazbyt rozpływam w zachwytach, ale jak w takim przypadku się tutaj nie rozpływać. A tak a propos rozpływania, czy też raczej mokrości wszelakiej, jak tak patrzę na ten przemoczony las, to jakoś nie mogę sobie wyobrazić tej słonecznej plaży. Ale dobra, jedzie się dobrze, nie pada, nie wieje, jest jakieś około 16 stopni Celsjusza, więc można powiedzieć, że są to warunki niemal idealne, w sensie, że dla rowerzysty jest nie za gorąco, nie za zimno i zobaczymy, co z tego wszystkiego wyjdzie. Od Glashütte jedziemy już śladem kolejki randowskiej, dawnej Randauer Kleinbahn. Pierwotnie zbudowana w 1897 roku jako wąskotorowa, w 1905 została przebudowana na normalno-torową. Łączyła ówczesne Sztowen, dziś Stobno, szczecińskie z Nowym Warpnem. Kolejka była ważnym elementem codzienności mieszkańców regionu przez prawie pół wieku. Pociągi kursowały regularnie aż do 1945 roku, chyba do sierpnia czy też września, kiedy to zakończenie działań wojennych
przesunięcie granic i demontaż torów w ramach reparacji wojennych zakończyły jej historię. Tory oczywiście rozebrano, ale nasypy i przebieg trasy zachowały się na tyle wyraźnie, że dzisiaj możemy przynajmniej po części dawnej trasy przejechać się rowerem i spróbować odtworzyć tę dawną linię, przynajmniej w wyobraźni. Od Hintersee naszej wyobraźni pomogą stylizowane tablice, które stoją teraz w miejscach tam, gdzie kiedyś były przystanki czy też stacyjki dawnej kolejki. Tutaj też zaczyna się nieasfaltowy odcinek i tej części randowskiej, jeden z nielicznych nieasfaltowych odcinków chyba całej trasy Odra-Nysa. I taką trochę drogą leśną, trochę starotorzem podążamy w stronę Ludwigshof, po drodze mijając jeszcze przystanek Hintersee Nord. Sam Ludwigshof to niby zwyczajna osada, nie rzucająca się od razu w oczy, ale jest coś, co ją wyróżnia od poprzednio mijanych miejscowości. Stadniny koni, trochę jakby ukryte na skraju puszczy wkrzańskiej, może cisza, a może jakaś taka atmosfera zatrzymania. Jeżeli od dawnego przystanku kolejki zjedziecie na chwilę jakieś 300-400 metrów na zachód, to traficie na niewielką wieżę z widokiem na jezioro Ludwigshofer See i bagna Albecker Seegrund. Ciekawy widok, może się stąd roztaczać o zachodzie słońca, ale prawdę powiedziawszy, jeszcze tak późno to tutaj nigdy nie byłem. Wróćmy do naszej dzisiejszej trasy. Za Ludwigshof mamy kawałek, który z pewnością docenią wszyscy pasjonaci kolejnictwa. Mamy tu wyraźny, dawny nasyp i dający się też wyraźnie odczuć stuletni tłuczeń wyłażący gdzieniegdzie. Nie jest to długi odcinek, bo po paru minutach takiej jazdy wjedziemy na równiejszą część starotorza w takim oto charakterystycznym nadmorskim lesie. I z kolejką żegnamy się przy wjeździe do Ryd. Skręca ona do Nowego Warpna, gdzie z kolei poprowadzona jest trasa wokół zalewu, czyli trzymając się naszego kierunku jazdy, nasza Odra-Nysa biegnie od Ryd razem z tymże okołozalewowym szlakiem. A więc w końcu Ryd, miejscowość bardzo malownicza, która zdaje się wyraźnie różnić się od mijanych wcześniej wsi. Czuć wyraźnie, jeżeli tak mogę powiedzieć, architekturę nad zalewem. Jest też już wyczuwalnie letniskowo, jest także przystań. Do niej trzeba troszkę odbić, zboczyć ze szlaku, jakiś niecały kilometr na północ od głównego skrzyżowania we wsi. Tu już możemy poczuć, że jesteśmy naprawdę blisko zalewu, chociaż z nazwy to Jezioro Nowowarpieńskie. A jezioro to, a właściwie to zerknijcie na mapę, na przykład śladu GPS na komód, do którego znajdziecie link w opisie do tego filmu. Z Ryd wyjeżdżamy przez przysiłek, jeśli to dobrze jestem w stanie wymówić, Ritterstige. Stige? Nieważne. Dziwny rodzaj nawierzchni rekompensują tu widoki w stronę zalewu oraz malowniczość, że tak pozwolę sobie to nazwać, ogólna, na którą składa się m.in. na przykład w pejzażu obecna tu wędzarnia ryb. Kawałek dalej mamy niewielką wieżę widokową, gdzie przy odrobinie cierpliwości możemy wypatrzyć jakieś mniej lub bardziej efektowne ptactwo.
Droga do Warsin to najpierw rowerowy asfalt, a potem dobrze utrzymana droga leśna. Lecimy teraz już razem ze szlakiem okołozalewowym i muszę to wyraźnie podkreślić. Jest to jedna z najbardziej różnorodnych części wokół zalewu, gdzie co chwila coś się dzieje. A to mamy wieżę, a to woda, w sensie akwen z jednej strony, z drugiej strony plaże, a i za parę kilometrów niekiepska starówka. Ale nie uprzedzajmy faktów. Natomiast w kontekście całej Odry Nysy, no to już jest zupełnie karuzela wrażeń. Zwłaszcza po etapach, gdzie wiele kilometrów było zdecydowanie jednorodne, no oczywiście nie mylić z monotonią. No i za wspomnianym wcześniej Warsin, czyli Vogelsang, jeżeli nie pomyliłem nazw, bo wieś ma taką dwuczłonową nazwę dwówsi, Vogelsang Warsi. W każdym bądź razie, jeżeli odbijecie w tym miejscu w prawo, to po około kilometrze możecie dojechać do pierwszej, że tak to nazwę, prawdziwie zalewowej plaży o takim zdecydowanie, jakby to powiedzieć, niekomercyjnym charakterze, położonej przy małej przystani żeglarskiej. Jedzie się gładko, wyśmienicie, ale już najwyższa pora na jakiś posiłek regeneracyjno-relaksacyjny. I świetna okazja się ku temu nadarza, gdyż jeżeli w Belin zjedziemy w prawo nie więcej niż 100 metrów z naszej trasy, to trafimy na małą plażę i bistro z rozsądnymi cenami. Ale no właśnie, podjeżdżając teraz, czyli we wrześniu, poza sezonem wakacyjnym, gdy pogoda kapryśna, to godziny otwarcia bywają płynne. Całe szczęście, że Ikerbinde jest już blisko. Plaża w Ikerbinde to chyba najbardziej znane miejsce nad zalewem w ogóle. Zaryzykuję taką tezę. A na pewno z największą plażą. Kilkusetmetrowej długości, a do tego bardzo szeroką i z naprawdę mocno rozwiniętą infrastrukturą. Dodatkowo widok na wodę przypomina w tym miejscu bardziej nadmorską miejscowość niż, powiedzmy, akwen śródlądowy. Latem natomiast bywa tu naprawdę tłoczno. Oprócz restauracji z menu à la carte znajdziemy tu również kilka mniejszych punktów gastronomicznych. A co ważniejsze, dla turysty rowerzysty gnanego zatokowym wiatrem mamy tu czynną, szybką gastronomię pozasezonową. Ale nie dam głowy, czy przez cały rok. Co charakterystyczne dla plaży w Ikerbinde, dość daleko od samego brzegu jest płytko, co czyni kąpielisko szczególnie atrakcyjnym dla dzieci. A co z kolei wspólne dla wszystkich plaż zalewowych, to to, że
te zalewowe fale, jeżeli w ogóle są, no to są niewielkie. A bardzo często jest tak jak dzisiaj. Tafla wody jest niemal niewzruszona. Dwa kilometry dzieli plażę od nabrzeży i Kermindę, do którego prowadzi wygodna droga rowerowa. I chociaż sama Wkra nie wydaje się być szczególnie potężną rzeką, to ta część umownie, nazwijmy ją portową, jest ogólnie taka dość imponująca. Podobnie trochę jest ze Starym Miastem. Zasadniczo niewielkie, ale robi dość zaskakujące wrażenie. Z jednej strony kameralnego, ale też takiego zwartego, dość jednorodnego, można by nawet powiedzieć konkretnego. Samo miasto jest wiekowe. Pierwsza wzmianka pochodzi z 1178 roku. Prawa miejskie uzyskało w 1260, a w 1284 został wybudowany tu zamek książąt pomorskich z dynastii greifswaldzkiej. Dziś w zamku mieści się Muzeum Regionalne, gdzie można obejrzeć zarówno eksponaty związane z książętami, jak i historię samego regionu, na którą składało się nie tylko łastwo Gryfitów, ale i dzieje rybołówstwa, dawnego życia codziennego nad zalewem czy członkostwa w Hanzie. I choć dzisiaj może trudno to sobie wyobrazić, że ten niewielki port rybacki odgrywał taką rolę, właśnie chyba w tym tkwi jego urok, łączący pewnego rodzaju lokalność z wielką historią. Plaża, muzeum w zamku, rynek, Stare Miasto to chyba wystarczająca lista powodów, żeby zatrzymać się tutaj albo na dłuższą tak zwaną chwilę, albo może zrobić sobie nawet dzień wytchnienia, jeżeli na przykład jedziecie Odrą, Nysą od samego jej początku w Czechach, albo od trójstyku granic, a do Bałtyku już niedaleko, no to na pewno zdążycie. No chyba że odpoczęliście już w Szczecinie, no to wtedy już nie, wtedy nie odpoczywajcie w Kermindę. No ale ja będę odpoczywał, no tak za 3-4 godzinki w Szczecinie, do którego właśnie zawracam. Dlatego teraz muszę się już z wami pożegnać, ale tymczasowo i podziękować za wspólnie spędzony czas na dzisiejszej wycieczce. Do zobaczenia, do następnego razu, cześć!